Cześć wszystkim. Za mną stoi ten oto srebrny van, Transporter, 2013 rok. Spróbujemy go skończyć do soboty. Mamy dzisiaj środę, 10 rano. Miał ten samochód wjechać do nas w poniedziałek, no ale się parę rzeczy przesunęło. Mieliśmy kilka dostaw, jak widzicie jest trochę ciasno, ale postaramy się może go zrobić do soboty. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mamy na niego klienta i jakby się udało, to najprawdopodobniej samochód od ręki zostanie sprzedany, więc naprawdę będziemy cisnąć w tym tygodniu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak jak powiedziałem, 2013 rok, Transporter. Daliśmy go do malowania. Wiadomo, zderzaki, jak widzicie, są już w kolorze. Ten plastik nad tablicą rejestracyjną, to zawsze jest plastikowe, czarne, więc też to dajemy w kolor. Ma jakieś tam felgi założone od nowszej wersji Transportera. Ogólnie środek, wnętrze bardzo czyste. No, tu na zewnątrz stał, także widzicie, co się dzieje. Ale wewnątrz wszystko elegancko, czyściutko. Także to nie jest jakiś mega dojechany samochód. Wersja z klimatyzacją. Tam brakuje tylko klamki na drzwiach, ale to jest szczegół, to wszystko zrobimy. Fotele, wiadomo, idą do wymiany. No, także wyciągamy wszystko, co się da z niego. No i zobaczymy, co jest pod płytami, ale wygląda na to, że van jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Staramy się takie vany kupować, żeby nie tracić czasu na jakieś niepotrzebne naprawy typu rdza, typu jakieś jakieś wgniecenia na karoserii. Wiadomo, one nie są nigdy idealne, także też poprawiamy parę rzeczy, ale z reguły staramy się, żeby van był w miarę możliwości czyściutki. Słuchajcie, mamy vana wyczyszczonego. Wyciągnięte mamy fotele, usunięte płyty. Co zrobimy zaraz, to ściągniemy pod sufitkę, usuniemy ten metal na dole, bo on jest do niczego niepotrzebny. Wytniemy sobie boczne okna i wytniemy sobie dach. Wtedy wpuścimy trochę światła. Oczywiście go posprzątamy i zobaczymy, co dalej. Także działajmy. Słuchajcie, tutaj mamy okna już powycinane. Może ja odwrócę kamerę, będzie widać. Tu jest jedno, drugie okno z przodu. Teraz zajmiemy się dachem. Dach, pokażę Wam tutaj przednie wzmocnienie. To jest wzmocnienie, które idzie na przód vana. My musimy teraz na dachu wyciąć ten tutaj kształt idealnie, dlatego że blacha zachodzi jak gdyby do tego tutaj rantu. I my kręcimy blachę tutaj w to wzmocnienie. Teraz oczywiście tam się kręci jeszcze dodatkowe śruby wzmacniające na bokach do ramy samochodu, ale to jest główne wzmocnienie przedniej blachy, tutaj gdzie jest wejście jak gdyby na część sypialnianą, na łóżko. Teraz jest dwa sposoby, jak to robimy. Albo sobie możemy to zamontować do samochodu i od dołu wiercić jak gdyby śruby, piloty, i wtedy sobie odznaczać u góry na dachu cały ten kształt i dopiero wycinać. My mamy rozmierzone to dosyć łatwo, także nie będziemy tego robić w ten sposób, tylko wyjdziemy na dach, zamontujemy, znaczy nie zamontujemy, tylko wyjdziemy na dach, wymierzymy wszystko, wytniemy całą dziurę na dach, po czym zamontujemy wszystkie wzmocnienia za jednym razem. Ok, jesteśmy na dachu. Teraz w szybki sposób Wam pokażę, jak można sobie to łatwo wyrysować na dachu. Jest to dosyć proste, tutaj tylko zmienię kamerę, żeby było widać. Tutaj macie jak gdyby końce tych wytłoczeń. Z reguły co robimy? Rysujemy tutaj linię dokładnie w miejscu, gdzie te wytłoczenia się kończą.
Teraz, w momencie, ja sobie tylko metr przygotuję. Teraz tak, odmierzacie 27,3, 273, tutaj macie 273 mm. Rysujecie sobie linię na końcu. To samo robicie z drugiej strony. Sobie pomogę trochę. Dobra, jest 273 linia. Bierzecie coś równego. Ustawiamy na tych liniach. Teraz tak, rysujemy wzdłuż kreskę. Tutaj do tego punktu tylko zaznaczamy. Dobra, teraz w drugą stronę. Teraz, jak mamy te boczne punkty, tutaj zaznaczone, zbliżę, od tego punktu ustawiamy 310 mm. Albo 330, przepraszam. I tutaj rysujemy następny punkt. To samo z drugiej strony. Teraz na tej linii, co rysowaliśmy, tutaj macie znowu wytłoczenia. Oznaczacie sobie punkt i mierzymy od tego punktu 100 mm. I to samo z drugiej strony. Tutaj pomiędzy tym zaznaczonym punktem i tym powinno nam zostać 735. Zaraz zobaczymy. I teraz tu widzicie, tu jest prawie że idealnie. Jak przesuniemy o milimetr w tą stronę, jest 735. Teraz znów bierzemy coś prostego. I tak, z tym punktem i z tym punktem rysujemy tutaj linię. Ta sama sytuacja jest z drugiej strony. Sobie kolanem pomogę przytrzymać. I tutaj teraz po tych liniach macie kształt naszego wzmocnienia i tutaj mamy wycinać. Drugie, co będziemy mierzyć, to jest jak daleko łóżko będzie z tyłu. Ja sobie rozwinę metr. Teraz tak, ustawiacie sobie na 200 od tego pierwszego punktu. I tu rysujecie linię. I to samo w drugą stronę. Czyli ustawiamy 200. Jest. Linia. To jest nasz punkt, jak gdyby końcowy. Dobra, sobie ustawię deskę. Według tego punktu. Dobra, tutaj rysujemy z tyłu linię. Linia idzie też do tutaj ostatniego wytłoczenia. O tutaj, to jest to ostatnie wytłoczenie. Może tak będzie lepiej widać.
tutaj mamy linię i teraz tu macie to wytłoczenie wzdłuż, ono leci do przodu i łączymy po prostu tył z przodem. To mazak nam nie działa, ale to samo z drugiej strony. Teraz co robimy? Nacinamy boszem właściwie w 4 miejscach. Momencik. O co teraz chodzi? Musimy, nie tniemy całości boszem, dlatego że podgrzewamy w tym momencie, jeżeli robimy długie cięcie, podgrzewamy lakier. Lakier wtedy jak gdyby odchodzi od płaszczyzny blachy i w tym momencie nam tutaj zaraz zacznie rdzewieć wszędzie. Dlatego robimy szybkie, krótkie nacięcia, tylko żeby się przebić na drugą stronę, żebyśmy mogli włożyć ręczną piłkę i wszystko wycinamy tą ręczną piłką. Ręczna piłka ma to do siebie, że ona nie podgrzewa nam blachy, czyli ta farba zostanie, no tam minimalnie zostanie naruszona, ale nie będzie podgrzana, nie odejdzie nam od płaszczyzny blachy. Wtedy po jak gdyby zamalowaniu podkładem wszystkich rantów nie będzie efektu, że będzie nam gdzieś tu rdzewieć. I tak powinno się w sumie zabezpieczać ten dach. Czyli robimy nacięcie z przodu. Tyle nam wystarczy. Robimy jedno nacięcie tutaj. To samo z drugiej strony. Teraz jeszcze jedno nacięcie. I jedno z tyłu. Teraz powinniśmy się dostać właściwie w każdą stronę do cięcia, także zaraz bierzemy ręczną piłkę i wytniemy to dookoła, wyciągniemy dach. Słuchajcie, taką piłką wycinamy, przynajmniej u nas, dach. Jest to piłka do metalu. Najlepiej się spisuje, najszybciej to idzie. Pokażę Wam tylko w paru miejscach, na co zwrócić uwagę przy wycinaniu. Tutaj jak widzicie, tu jest zachowany ten kształt. Pierwszą rzecz przy wycinaniu, ta wiązka kabli, ona leci tutaj, o, bokiem. Ją musicie ściągnąć na dół, żeby nie przeciąć. Teraz tutaj jest róg i tu jest bardzo ważne, bo często ludzie tu przecinają te kable. To są kable, które lecą do tylnych lamp, do czujników ABS-u. No powiem Wam, to jest kłopot, jeżeli to przetniecie, bo tutaj zlepić te kable razem, później jakoś zlutować, czy tam zgrzać na jakieś łączki, to jest nieciekawie, dlatego że tu miejsca nie ma za bardzo. Ta strona jest ok, bo z reguły te kable lecą cofnięte do tyłu, także tu raczej bez problemu przejdziecie. Poza tym tak to wygląda wycięte. Teraz będziemy zakładać przednie wzmocnienie jako pierwsze. Później założymy to tylne tutaj wzmocnienie jako drugie i dopiero zakładamy boki. Jest to z racji tego, że jak założycie pierw sobie te metalowe boki, później jest ciężko tu manewrować tym wzmocnieniem, żeby je wsadzić tutaj. Jest to możliwe, ale bardzo długo to schodzi później. Zaraz jeszcze wyciągniemy tutaj ten metal dookoła. On leci tutaj, jak widzicie, koło foteli i do góry. No i właściwie mamy wszystko przygotowane pod kablowanie, ocieplanie i materiał. No chcielibyśmy, że tak powiem, dzisiaj zrobić jeszcze okablowanie, ocieplić płyty i materiał na to, tak żebyśmy jutro z samego rana zaczęli zakładać dach. Wtedy mamy szansę się wyrobić.
Słuchajcie, mamy całe okablowanie skończone, ocieplenie jest zrobione. Teraz zostały nam panele, żebyśmy mogli opanelować cały van pod materiał. Użyjemy tych samych paneli, co wyciągnęliśmy z samochodu. Nie jest nic z nimi złego, nie są połamane, są bardzo dobrej jakości, także nie ma sensu tu wkładać czegoś nowego. Odrysujemy z wzorników panele, zaraz je przykręcimy do samochodu. Cześć. Dzisiaj mamy piątek. Van miał mieć założony dach, miała być już gotowa podłoga. Mieliśmy zaczynać dzisiaj z rana meble. No niestety mamy dużo zajęć na boku. Mamy pełny warsztat samochodów, no i trochę nam się obsunęło. Ale dalej mamy nadzieję założyć ten dach dzisiaj i spróbować zacząć montować meble wewnątrz. Także możliwe jest, że w sobotę, czyli jutro, dalej mamy szansę skończyć tego vana. Zobaczymy, jak nam pójdzie, no ale będziemy robić wszystko, żeby się udało. Słuchajcie, szybko Wam pokażę, jak w taki dosyć łatwy sposób możemy położyć podłogę. Rozkładacie sobie, znaczy wiadomo, no wcześniej ją musicie dociąć do wymiaru, tak jak ona ma być. Teraz rozkładacie ją sobie w samochodzie. Przejdźmy tu na drugą stronę. Czyli podłoga nam leży w miejscu, gdzie dokładnie ma być przyklejona. Z tyłu tutaj kładziemy sobie płytę, żeby po prostu nie porysować widocznej części podłogi. Na niej dwie baterie, żeby unieruchomić ją w jednej pozycji. I teraz jak sobie odwiniecie przednią część, to teraz na tych płytach możecie posmarować klej. Jak posmarujecie to klejem, z powrotem jak gdyby bierzecie tą część tutaj PVC, kładziecie, dociskamy ją jakimś kołkiem z materiałem, żeby też nie porysować, żeby wypuścić powietrze. I ta sama historia od tyłu, czyli teraz przesuwacie baterię na przednią część, odchylacie tylną część, smarujecie klejem i ta sama historia. Wypuszczamy powietrze, dociskamy ładnie, zostawiamy, znaczy my z reguły zostawiamy sobie płyty i baterie tak na parę godzin, żeby to wszystko elegancko zastygło. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o podłogę. Jedyna taka dodatkowa rzecz, nie smarujcie grubo klejem, bo wtedy Wam się zrobią fałdy na podłodze. My z reguły smarujemy bardzo cieniutką warstwę kleju i to w zupełności wystarcza. Jest taka zasada, jak jest za dużo kleju jest niedobrze, jak jest za mało kleju też jest niedobrze i teraz musicie sobie to jakoś tak wymierzyć. My z reguły bierzemy grzebień 2 mm i to wystarcza w zupełności. Jak sami widzicie, proces montażu podłogi nie jest jakiś skomplikowany. Jak to sobie dobrze poukładacie wszystko, to dosyć łatwo się to robi. Jedyna rzecz, którą jeszcze raz powtórzę, nie dawajcie za dużo kleju, dlatego że klej wtedy miejscami wysycha bardziej, miejscami jest taki dosyć gąbczasty i powoduje to fałdy na podłodze, co nie do końca ładnie wygląda na skończonym vanie. Teraz jak mamy to przyłożone bateriami,
żeby się ładnie docisło. Zostawiamy to na kilka godzin. Tutaj pomontujemy sobie już osłony na słupkach, bo to już podłoga jest gotowa, więc tutaj osłona może już wchodzić. Drugie, mamy lampki już pomontowane pod dachem. No i zabieramy się za dach. To jest teraz priorytet, można powiedzieć, dlatego że dopóki nie mamy tutaj mebli ani łóżek, no to możemy się swobodnie poruszać po wanie i montaż dachu jest dosyć prosty, można powiedzieć. Tutaj, jak widzicie, tu macie już zamontowane uchwyty pod siłowniki. No nic, założymy dach i mam nadzieję, jeszcze dzisiaj zabierzemy się za montaż mebli. Pierwszy etap prac mamy za sobą. W sumie najtrudniejszy. A dlaczego? No dlatego, że sporo prac takich konstrukcyjnych, kablowania, rzeczy, które tak naprawdę już pod materiałem nie widać. Wizualnie niewiele się zmieniło w kamperze. No właściwie jeszcze w wanie, nie kamperze. Ale przechodzimy teraz do tej lepszej wizualnej części montażu. Zaczniemy wycinać meble. Zaczniemy je składać, no i w momencie jak zaczniemy wkładać te meble do samochodu, dopiero wtedy zaczniemy wizualnie widzieć postępy naszych prac. Także zaczniemy od wycinania na cence. Podczas gdy Natalia okleja nam drzwi i wykańcza dach wewnątrz materiałem, my zajmiemy się składaniem mebli. Zaraz spróbujemy je złożyć na gotowo i zaczniemy je montować wewnątrz samochodu. Mamy sobotę, 4 po południu. No niestety nie udało nam się skończyć tego vana, ale mieliśmy dodatkowej pracy na innych samochodach sporo w tym tygodniu, więc trochę jesteśmy usprawiedliwieni. To też nie jest wielki problem, bo skończymy go w poniedziałek. Niewiele zostało. Tak naprawdę zostały przykręcić panele tutaj na drzwiach z jednej i z drugiej strony. Zostało nam przykręcić tutaj u góry, obudować jak gdyby ten słupek tam. Meble są już w całości, można powiedzieć, w samochodzie. Tutaj tylko, wiadomo, no lodówka, wszystkie podpięcia, blat kuchenny, zlew, no i fotele, obrotnica pod fotel pasażera i łóżko.
Więc van jest skończony. Zostały nam same fotele. Fotele mamy tutaj, dojechały właśnie. Tutaj mamy łóżko. Montujemy łóżko, montujemy fotele z przodu i van jest gotowy. Co zaraz zobaczycie na zdjęciach i miejmy nadzieję w jakimś małym filmiku, żeby go tak ładnie pokazać, jak wyszedł.